Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie na szybko temat Super FNAF 2. Już jakiś czas temu robiłem gameplay z pierwszej części gry. Link do całej playlisty powinien pojawić się w lewym górnym rogu. Prawym górnym rogu. Tymczasem jakieś 2 miesiące temu zostało ogłoszone, że trwają prace nad drugą częścią gry i mam już jakieś pierwsze 4 teasery na ten temat, więc dosyć ciekawie na pewno. Zapraszam do kliknięcia linka w opisie, zafollowowania i inne takie, wsparcie zespołu Fangame'a, bo widać, że dosyć dobrze to wszystko się zapowiada i wygląda. Super FNAF 2 Wonderful Day to druga część serii, jednak jak się okazuje nie będzie kontynuacją pierwszej części. Jedyne co łączy jedno z drugim to podobny gameplay i ten sam deweloper, ale dwójka nie będzie kontynuować tej samej interpretacji fabuły co jedynka. To jest taka dosyć podstawowa informacja, którą powinniśmy zapamiętać. Jedynka nie wiąże się z dwójką, to dwie osobne historie. Jak już mówiłem, mamy 4 teasery. Mamy też teaser trailera, który na dobrą sprawę rozwija koncept, który wprowadził trzeci teaser. Ale po kolei. Po pierwsze, mamy teaser Wonderful Day i pokazuje on już, do czego mniej więcej nawiązuje sam tytuł gry. Wonderful Day to swego typu nawiązanie do Baby, do tego co ona opowiadała nam w Sister Location. Tak właśnie skomentowała dzień pracy w Circus Baby's Pizza World. Mówiła, że był to wspaniały dzień, Wonderful Day, a potem dopiero zdarzyły się nieprzyjemne rzeczy, takie jak śmierć córki Aftona. Cały ten teaser jest gifem, ale niezbyt to widać na stronie, trzeba dopiero ściągnąć sobie plik na komputer i włączyć, ale cóż, nie ma tam nic ukrytego, a przynajmniej mi nie udało się nic znaleźć, a starałem się nawet sprawdzać pokratkowo. Ale mniejsza już z secretami tego teasera. Drugi teaser, Safe Haven, przedstawia już jakiś element gameplayu. Widzimy Baby, która zdaje się być protagonistką całej serii, a dookoła parę innych postaci. Phantom Foxy, mały dzieciak i nawet robot z FNAF Worlda, który chyba pochodzi z Chipper & Sons czy coś tego typu, nie jestem pewny, nie kojarzę go konkretnie. Najważniejsze z tego teasera to mimo wszystko sam fakt, że pokazuje to mniej więcej wygląd gameplayu. Wszystkie sprite'y wyglądają profesjonalnie, ładnie, jest na co popatrzeć, ale też wygląda na to, że to pójdzie bardziej w platformówkę niż sam oryginalny Super FNAF. Nic dziwnego, skoro w tej chwili mają większy potencjał niż w jedynce, w której po prostu byliśmy animatronikami w pizzerii, tam dużo nie było do zrobienia. Najwięcej gameplayu miała minigierka z Foxy. No ale poza tym mamy na tym teaserze dwa różne teksty. Po pierwsze, ten jawnie widoczny zostań w tej bezpiecznej przystani, czy bezpiecznym miejscu, ciężko mi to Safe Haven przetłumaczyć. Drugim tekstem jest sekretna, zapisana na chmurze wiadomość. There is no need to face your mistake. Nie musisz mierzyć się ze swoją pomyłką. To jest już jakaś nowa i dosyć ciekawa informacja, która wciąż zostawia nam masę pytań. Kto to mówi? Do kogo? Łatwo jest, zdaje mi się, przyjąć, że to jest do Baby i nawiązuje do jej pomyłki, błędu, czyli do śmierci córki Aftona. Mimo wszystko jakąś głębszą analizę omówię po tym, jak już wyjaśnię wszystkie teasery. Trzecim teaserem jest Recovery Mode i to właśnie do niego jest potem mini trailer. Gra zdaje się, że jest tutaj zapowiedziana na jesień 2017 roku, więc już dosyć niedługo, bo jesień trwa już od 1,5 tygodnia, więc ta pora roku. Sam teaser przedstawia jakąś symulację komputerową. Tekst na górze mówi, że włączają tryb odzyskiwania. Naprawy, coś w tym deseń, a na dole pisze, że symulacja się powiodła. W tle możemy zauważyć tajemniczą postać, która jak się okazuje jest Enardem. Naprawdę, to jest takie zadbanie o szczegóły, że te dwa kółka na dole idealnie pasują z oczami, które pojawiają się na ciele Enarda. No i jeszcze lepiej to widać, jeśli przyjrzymy się czystej fotce postaci za Baby, która została udostępniona w jednym z postów na GameJolcie. Spójrzmy jeszcze na trailer powiązany z tym teaserem. Wystąpił fatalny wyjątek podczas ostatniego uruchomienia Afton Intelligence. Próba restartu systemu. ...363 pliki potrzebne do uruchomienia symulacja EXE są zaginione. Rozruch trybu odzyskiwania. Symulacja pomyślnie uruchomiona.
Tak więc tutaj z większymi szczegółami dowiadujemy się, że gra wyjdzie na późną jesień, więc możemy się spodziewać gdzieś końca listopada albo grudnia. Ale cóż, mniej więcej trailer omawia to samo co teaser, ale jest tutaj wszystko jakoś bardziej rozwinięte. Dowiadujemy się więcej szczegółów na temat tego trybu odzyskiwania. Został włączony, ponieważ miała miejsce awaria i zaginęły różne pliki w programie. Dowiadujemy się też paru ciekawych rzeczy o istnieniu Afton Intelligence. Mamy tutaj też zupełnie nowy, tajemniczy, mroczny sprite Baby. Na samym końcu pojawi się twarz purpurowego. To samo co na logo gry, a także napis "Jesteś niczym jak tylko moją marionetką", sugerując jakiś cel Afton Intelligence czy stanowisko Williama w całej tej sytuacji. Samo słowo marionetka może nic nie znaczyć, ono generalnie nawiązuje do sytuacji, kiedy ktoś kogoś kontroluje, ale może to być też jakaś zapowiedź dotycząca różnych teorii w temacie tożsamości ofiary marionetki, więc kto wie. Ostatni teaser, który wyszedł 20 dni temu, przedstawia dom, który zdaje się mieć silny związek z ugryzionym dzieckiem. Najwyraźniej obrazuje to cały dom Aftonów, bo mamy tutaj pluszaka Fredbeara, mamy maskę Foxy'ego, z tyłu też zdaje się jest nawiązanie do Happy Day czy czegoś, urodzinowe ciasto. No i pojawia się tutaj też ten mroczny sprite Baby. Wypadki zdarzają się cały czas i zawsze znajduje się kozioł ofiar. Generalnie wszystko się tutaj dosyć ciekawie rozkręca, zwłaszcza patrząc na fakt, że cała ta kwestia najpewniej nawiązuje do paru różnych rzeczy. Wypadkiem jest tak samo śmierć siostry, jak i śmierć brata. Tak samo Baby, tak samo ugryzienie Fredbeara. No i cały ten teaser też zdaje się nawiązywać do obu postaci. No i nawiązuje do teorii, że to jedna wielka rodzina. Co jest, cóż, raczej zaakceptowaną teorią, ale gdy patrzymy na fangame z czymś interpretacją fabuły, to trzeba jakieś podstawy ogarnąć. To nie jest tak, że każda popularna teoria okaże się poprawna w czyjejś interpretacji. Także Super FNAF 2 ciekawie się rozwija. Pokazałem wam wszystkie teasery póki co, więc zaraz przejdziemy do jakiejś teorii, mojej interpretacji tego wszystkiego, co do tej pory zauważyliśmy, ale najpierw pokażę wam jeszcze ostatni element. Opis gry. Lubisz platformówki? Lubisz babeczki? Lubisz rozwiązywać puzzle? W takim wypadku Baby's Cupcake Adventure jest dla ciebie. Zabawa dla całej rodziny. Popełniłeś błąd, którego nie możesz cofnąć. Także tak. Baby's Cupcake Adventure jest raczej jawnym nawiązaniem do minigierki Sister Location. Nie została ona nigdy nazwana w grze, jednak tutaj mamy jakąś fanowską oficjalną nazwę dla tej gry. Okazuje się, że zgodnie z super FNAF-ową interpretacją ta minigierka jest realną rzeczą, a nie jakąś metagrą, która pojawia się graczowi, który gra w Sister Location, a nie istnieje w tym prawdziwym świecie FNAF-a. Baby's Cupcake Adventure zdaje się mieć silny związek z Afton Intelligence, które zdaje mi się może być albo jakimś systemem operacyjnym, albo całym serwerem, albo czymś innym, ciężko stwierdzić, ale dosyć ciekawą interpretacją, o jakiej myślałem, jest AI animatroników. Sam skrót AI oznacza Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja, ale taki sam skrót może oznaczać Afton Intelligence. I może w tej chwili przesadzam czy coś, może to brzmieć naciąganie, ale zdaje mi się możliwe, że cała ta kwestia nawiązywała do robotów, ich świadomości, czy jakkolwiek chcecie to nazwać. To nie jest sztuczna inteligencja, tylko inteligencja Aftona. Jeżeli takie coś byłoby poprawne, to zgaduję, że ciekawie mogłoby się to rozwinąć. Czym się różni jedna inteligencja od drugiej, skoro animatroniki nie mają sztucznej inteligencji, to co? Teasery generalnie sugerują, że gra będzie działała się tuż przed lub podczas nocy 5 Sister Location, z jakąś małą szansą, że może później. Mamy tutaj Baby, całe to połączenie, całe Afton Intelligence, całego Williama, ale mamy tutaj też Ennarda. Skoro Ennard się pojawia, to już powinna być noc 5. To dopiero wtedy on zostaje stworzony i o ile gra nie zaczyna się od tego recovery mode, to możliwe, że Ennard jeszcze nie istniał od samego początku Super FNAF 2, że cały recovery mode, cała noc 5 dopiero się zacznie później. Więc niby taka opcja jest, ale jak dla mnie zdaje mi się, że ten recovery mode będzie cały czas. Zacznijmy od recovery mode, mogę się mylić, nie wiem. Ale jeśli mówimy o możliwościach, że dzieje się później, raczej wątpię, żeby wszystko działo się po tym, jak Ennard uciekł z lokacji, choć istnieje taka możliwość. Nie wiem, czy samo pojawienie się purpurowego tego nie obala, już niby powinni być bezpieczni, daleko i tak dalej, ale teoretycznie mogłoby się to dziać
w środku Enarda już. Jakoś tak dziwacznie. Nie jestem tego całkowicie pewien, ale jest taka możliwość, bym powiedział. Nie odrzucam czegoś takiego. Mimo wszystko moją główną teorią jest to, że wszystko będzie się działo tuż przed i podczas piątej nocy Sister Location. Enard zdążył już grzebać w systemie, dlatego niektórych plików brakuje. Za to zdaje mi się, że niektóre pliki są nadpisane, stworzone przez Enarda. Jak dom Aftonów, pluszak, maska Foxiego. Wątpię, że oryginalnie wszystkie te rzeczy znajdowały się w symulacji, bo czemu? Idąc tym tokiem myślenia, powiedziałbym, że Enard jest nawiedzony przez siostrę, a Baby nie. Baby może być nawiedzona, ale przez zupełnie inną ofiarę. Jeżeli założymy, że moja interpretacja z Afton Intelligence może być poprawna. Córka Aftona jako Enard grzebie w tej symulacji, manipuluje ją, kontaktuje się z Baby i inne tego typu sprawy. Celem Enarda jest oczywiście rozebranie wszystkich animatroników na części i złączenie się w jedną całość. Może to jest jakaś forma hakowania czy czegoś w ten deseń. Też ciekawe, o co chodzi z tymi błędami, pomyłkami. Teasery dosyć często wspominają na ten temat. Drugi teaser mówi, że nie musisz się z nimi mierzyć. Tak jakby cały ten Safe Haven miał na celu jakoś uspokoić animatroniki, jakby miały na sobie poczucie winy, które tutaj w tym miejscu zanika. Idąc dalej tym wątkiem, jeżeli taki jest cel całej symulacji, trochę nam to zmienia całą ideę teasera czwartego. Wypadki zdarzają się cały czas i zawsze znajduje się kozioł ofiarny. Jeżeli celem symulacji jest zmniejszenie poczucia winy, to cała ta kwestia niekoniecznie nawiązuje do siostry i brata. A przynajmniej nie tylko do nich. Bądź co bądź, celem Williama jest tutaj uprowadzanie i także zabijanie dzieci. Phantasmy co chwila powinny robić coś złego. Coś, z czego muszą się oczyścić w tej symulacji. Afton zawsze coś robi i zawsze zwala na kogoś innego winę, by potem uspokajać roboty, że to nie ich wina i wszystko, że to był wypadek i inne takie. Możliwe, że właśnie ofiary takich działań nawiedzają te roboty. Ale cóż, to jest tylko taka teoria. I tak mocno się zagalopowałem, bo jeśli jeden punkt w tym, co powiedziałem, zostanie obalony, to parę następnych pewnie też. Tak wygląda cała sytuacja na ten moment i staram się wymienić wszystkie informacje, zanalizować je mniej więcej i podać jakieś swoje możliwe teorie, interpretacje. Także tyle mogę z tego wyciągnąć na ten moment i zdaje mi się, że ma to sens. Zdaje mi się, że sam temat tej winy, tego co Baby mówi w Sister Location, gdy nie rozumie co się stało i była zdołowana, to według mnie będzie brało dużą rolę w Super FNAFie 2, patrząc po tym co teasery zdążyły nam już na tą porę pokazać. Jak to naprawdę będzie, to dopiero zobaczymy, ale jak dla mnie wygląda to wszystko bardzo pozytywnie. Zapraszam Was do zainteresowania się tym tematem, bo według mnie warto. Co jeszcze mogę dodać? Newsy na temat Super FNAFa pojawiają się w dni, w których pojawia się liczba 3, czyli 3, 13, 23, 30 i 31. Nie wiem czemu, ale tak zostało powiedziane. Trójka może mieć tutaj jakieś znaczenie, ale nie wiem. Dlatego też dzisiaj, jako że mamy 3 października, kiedy robię ten odcinek, to możliwe, że dzisiaj się pojawi jakiś nowy teaser czy coś. Jest taka szansa, ale nie każdego trzeciego co się pojawia. Więc nie musi się nic pojawić. No ale mogę się też zagalopować i trochę stracić coś, że będę musiał zrobić następny odcinek, bo się coś nowego pojawiło czy coś. Nie wiem. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do pozostawienia jakichś swoich przemyśleń i teorii, które też mogą coś wprowadzić do tematu. Może to Wy traficie na coś ciekawego w temacie. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Jako że liczba 3 jest z jakiegoś powodu ważna dla twórcy, możliwe, że ma ona jakieś znaczenie w fangamie, a tutaj taki myk, że liczba brakujących plików to 363, czyli 33 razy 11, przypadek nie sądzę.